W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 3 szybkie zdobienia paznokci. Bierzemy na warsztat popularne wzory, roślinne ornamenty, geometryczne figury i wciąż popularne motywy zwierzęce. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy Adrianę Mariańską. Cześć, tu Ada. Znajdziecie mnie na Instagramie również jako Marsjana, więc tam Was również serdecznie zapraszam. A dzisiaj ze mną zdobienia beżowo-brązowe w odcieniach z kolekcji All Shades of Me. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to lakiery hybrydowe w odcieniach Monday Jetlag, Toffee Coffee, Cashmirella, Mon Cinnamon, Megan Vegan, Chic Happens, Nomen Omen, Arte Brillante Black Poison, folie transferowe Goldmanowa i Chocoloko, Glam Mia, Super Copper, Fashion Clear, Top Super Matte, pędzelki Indigo Master Nail Art 006 i 007, sonda, paletka Nail Art, Cupcake Brush. Pomysły na szybkie salonowe zdobienia to zawsze dobry pomysł. Raz na jakiś czas warto podpatrzeć coś nowego, bo nie znamy dnia i godziny, kiedy przyjdzie do nas klientka i będzie chciała czegoś, ale sama nie będzie wiedziała czego. I wtedy my możemy wyjść do niej z propozycją. Dzisiaj mamy dla Was 3. Będzie romantycznie, drapieżnie i precyzyjnie. Zrobimy sobie zeberkę, ornamenty i geometrię. I o ile pierwsza i druga opcja będzie super dla osób początkujących, o tyle trzecia, te geometryczne zdobienia, będą wymagały nieco więcej wprawy. Zobaczcie, czy sobie poradzicie. Pierwszy tips pokrywamy 2 warstwami Monday Jetlag. Każdą z nich utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletkę Nail Art wykładamy kroplę Toffee Coffee. Lakier hybrydowy pobieramy pędzelkiem Indigo Master Nail Art 006 i na środku tipsa malujemy wzór. Najpierw tworzymy kontur, po czym wypełniamy go dokładnie kolorem. Utwardzamy przez 30 sekund. Na utwardzonym kolorze odciskamy w dowolnych miejscach folią transferową Goldmanowa. Tips zabezpieczamy topem Super Matte i również utwardzamy go przez 30 sekund. Na paletkę Nail Art wykładamy kroplę Black Poison. Przez środek tipsa malujemy nieregularną, niekoniecznie prostą kreskę. Tworzymy taki wężyk i to będzie baza pod naszą gałązkę. Listki również wykonujemy cienkim pędzelkiem. Na czubek pędzla pobieramy małą kuleczkę z żelu i kładziemy ją w całości na tips tak, by później wyciągnąć z niej ogonek. Kolor przesuwamy w górę i wyciągamy końcówkę naszych listków. Wzór rozbudowujemy dowolnie, a nasze listki mogą być różnej wielkości. Teraz Black Poison pobieramy sondą i dokładamy kropeczki na tipsie. Wyciągamy je pędzelkiem, tworząc dodatkowe listki i całe zdobienie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pierwsza stylizacja jest już gotowa. Drugi tips pokrywamy 1 warstwą Black Poison i utwardzamy przez 30 sekund. Za chwilę wetrzemy w powierzchnię pyłek Super Copper przy pomocy pacynki. Aplikacja naszych pyłków jest bajecznie prosta, ale żeby cieszyć się tą idealną taflą, musimy dokładnie pilnować czasu utwardzania podkładu, czyli produktu bez lepkiej warstwy, w który po utwardzeniu będziemy wcierać pyłek. Jeżeli przekroczymy czas utwardzania, tafla może nam nie wyjść. Również jeżeli będziemy utwardzać w punkt, ale od momentu wyciągnięcia ręki z lampy do wtarcia pyłku minie zbyt dużo czasu, też może nie wyjść. I trzeci błąd to zbyt mało pyłku. Jak widzicie, tu za mało, tu za dużo, po prostu. W niektórych kwestiach możemy puszczać wodze fantazji, jak przy tworzeniu zdobień, ale w innych musimy być precyzyjni, jak w technice aplikacji, a wtedy wszystko będzie nam wychodzić. Nabieramy na pacynkę porcję pyłku i wcieramy go okrężnymi ruchami, a jego nadmiar odpylamy miękkim pędzlem Cupcake Brush. Tips pokrywamy supermatem, dzięki czemu uzyskamy satynowy efekt i utwardzamy go przez 30 sekund w lampie. Na paletkę Nail Art wykładamy po kropli Megan Vegan, Chic Happens, Nomen Omen. Najpierw pędzelkiem Indigo Master Nail Art 007 pobieramy najjaśniejszy odcień i malujemy pierwszy trójkąt w dolnej części tipsa. Przez środek wyznaczmy linię prostą, mniej więcej do momentu, w którym chcemy, aby kończył się nasz pierwszy trójkąt. Następnie wyznaczamy jego boki od góry. Gdy mamy już gotowy kontur, wypełniamy go kolorem. Na sam koniec możemy delikatnie poprawić krawędzie. Całość utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czystym pędzelkiem pobieramy Chic Happens i malujemy drugi trójkąt mniej więcej w połowie tipsa. Ponownie zaczynamy od stworzenia konturu. Możemy odwrócić tips, by
było nam wygodnie. Wypełniamy go kolorem i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Lakierem hybrydowym Nomen Omen namalujemy trzeci trójkąt do końca wolnego brzegu. Tworzymy kontur od dołu i wypełniamy go kolorem. Żeby to zdobienie wyszło dobrze, musimy się pilnować. Zrobić je symetrycznie. Odległości pomiędzy trójkątami nie mogą być jakieś, mają być zawsze takie same. Dzięki temu uzyskujemy symetrię, a co za tym idzie estetykę. To jest bardzo dobry trening dla naszej ręki. Wykonać odległości identyczne kilka razy to wcale nie jest taka oczywista sprawa. I właściwie na tym etapie pracy zdobienie można uznać za gotowe. Jeśli nie chcecie działać dalej, wystarczy, że zabezpieczycie je tip-topem. My pokażemy, co zrobić, by stylizacja nabrała jeszcze bardziej eleganckiego charakteru. Dlatego teraz za jednym zamachem każdy z trójkątów pokrywamy drugą warstwą koloru. I teraz nieutwardzony tips posypujemy obficie proszkiem akrylowym Fashion Clear, który stworzy nieco strukturalny, wypukły efekt. Pamiętamy, aby tips obsypać obficie. Żadne miejsce nie może się błyszczeć. Nadmiar proszku strzepujemy, a tips utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Następnie nadmiar proszku akrylowego usuwamy cupcake brushem i gotowe. Drapieżne motywy zwierzęce to temat przewijający się na paznokciach od zawsze. I bardzo możliwe, że na zawsze już z nami pozostanie. Może nie wszyscy są największymi fanami takich zdobień, ale na pewno trzeba je mieć w swoim repertuarze, ponieważ wiele kobiet je po prostu chce nosić na paznokciach. My wybieramy naszą kolekcję All Shades of Me, czyli najpiękniejsze kolory tej jesieni, żeby te zwierzęce zdobienia wykonać, a oprócz tego wzbogacimy jeszcze naszą zeberkę folią transferową o apetycznym kolorze i nazwie Choco Loco. Tips pokrywamy dwiema warstwami Mon Cinnamon i każdą utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Następnie odciętą folię odciskamy na całości tipsa i tworzymy taką nieregularną taflę, którą zabezpieczamy topem Super Matte. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletkę Nail Art wykładamy kroplę Cashmirelli. Pobieramy ją cienkim pędzelkiem Indigo Master Nail Art 006 i malujemy paski zebry. I akurat przy tym zdobieniu nie musimy tworzyć równych linii, ponieważ symetria na grzbiecie zebry nie istnieje. Zatem im bardziej koślawo, tym bardziej w nawiązaniu do oryginału. To dobra informacja dla początkujących stylistek, które jeszcze nie zdążyły się nauczyć pracować symetrycznie. Zdobienie wykonujemy tak, by nie zostawiać pustych przestrzeni. Jeśli nie do końca pamiętacie, jak wygląda zebra, możecie posłużyć się zdjęciem i wtedy odwzorować ten charakterystyczny print. Gotowe zdobienie również obficie posypujemy Fashion Clearem. Nadmiar proszku oddajemy do pudełka, a tips utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Powierzchnię oczyszczamy cupcake brushem. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, które zdobienie spodobało się Wam najbardziej. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!